Dzień dobry kochani, witajcie kolejnego dnia. Niedziela, 14 września. Słuchajcie, nie wiem czy to będzie widać za mną, jezioro, jest coś tam widać, jezioro Atabat. Dzisiaj znam plan. Dzisiaj jedziemy do Hunzy. Tam sobie mamy zwiedzić jeden z fortów jeszcze, chyba Altit Fort, jeżeli dobrze pamiętam. Plus mamy mieć czas na zakupy, suweniry i całą resztę, między innymi dla patronów. Część już rzeczy mam dla patronów, ale musimy sobie dokupić parę innych rzeczy jeszcze. I potem wracamy do Gilgit. Dzisiaj mamy do pokonania około 100 km asfaltowymi drogami, czyli będzie taka w miarę przyjemna przejażdżka. Na razie jest chłodno i przyjemnie, zobaczymy jak będzie później w Gilgit. Może smażyć, no bo jest trochę niżej i na otwartej przestrzeni. A jeszcze Wam tylko pokażę, w jak skandalicznych warunkach, moi drodzy, dzisiaj spaliśmy, bo to jest po prostu przeoczy ludzkie pojęcie. Godność człowieka, jak można tak traktować człowieka, który przyjechał poznawać kulturę pakistańską. Proszę Państwa, mamy taras, mamy pokoje mamy pokoje na parterze, bo tylko te na parterze mają wyjście na taras. Już Wam pokażę. Słuchajcie, no nie tego się spodziewaliśmy, przyjeżdżając do Pakistanu, że będziemy spali w takich hotelach. Tutaj mamy naszą furtkę z naszego balkoniku na taras i tędy możemy sobie wejść do naszego pokoju. Nasz pokój, proszę Państwa, też nie przypomina żadnego pokoju pakistańskiego. No jest to typowy europejski hotel na bardzo wysokim poziomie. Rzekłbym na tutejsze standardy 5 gwiazdek jak nic. Tutaj Justynka się do końca pakuje, bo za pół godziny ruszamy dalej. Słuchajcie, wielkie wyro, wentylator, klimatyzacja, tutaj ogromne szafy, w których co prawda nie mieliśmy nic do schowania i ubikacja z toaletą i prysznicem. Słuchajcie, ciekawostka, to Wam pokażę taką, że jeżeli przyjedziecie do Pakistanu, możecie się spotkać z tym, że przepraszam, taki brzydki kac, że papieru toaletowego nie będzie. Spotkaliśmy się z tym wielokrotnie w wielu ubikacjach, ponieważ tutaj na porządku dziennym jest korzystanie z tak zwanych bidetek. No i tyle. Tak wygląda nasz pokój. Jeszcze z tej strony mamy telewizor, z którego jak zwykle nigdy nie korzystaliśmy, ale mamy lodówkę, mamy czajnik, wielkie wyro, jak już wspomniałem, i przepiękny widok na Karakorum, góry Karakorum i jezioro Atabat. Dzisiejszy odcinek ponownie będzie jednym z krótszych, bo w zasadzie tego dnia wracaliśmy z Hunzy do Gilgit i oprócz zwiedzania jednej z najważniejszych atrakcji regionu niewiele się działo. Dlatego też znowu zamilknę i pozwolę Wam nacieszyć oczy przepięknymi krajobrazami północnego Pakistanu. Przy okazji sam się im przyjrzę na spokojnie, bo uwierzcie mi, że jadąc tamtędy ciężko skupić się na czymś konkretnym i delektować się pięknem. Za dużo tego wszystkiego i człowiek nie wie gdzie patrzeć, a przecież jeszcze trzeba się cały czas skupiać na drodze. Więc pooglądajmy razem.
Wysoko nad Doliną Hunzy, tam gdzie powietrze staje się rzadsze, a czas zdaje się płynąć wolniej, stoi Altit Fort. Strażnik historii, który przez wieki obserwował życie toczące się u jego stóp. Przez wieki, bowiem powstanie fortu datuje się aż 1100 lat wstecz. To jeden z najstarszych fortów w północnym Pakistanie. Jego fundamenty pamiętają czasy, gdy Dolina Hunzy była niezależnym księstwem, a każdy dzień oznaczał walkę o przetrwanie. Drewniano-kamienna konstrukcja, wzniesiona z niezwykłą precyzją, przetrwała setki lat trzęsień ziemi, wiatrów i zmian władzy. Kiedy przekraczasz próg fortu, wchodzisz w zupełnie inny świat. Wąskie korytarze, niskie przejścia i surowe wnętrza przypominają, jak wyglądało życie dawnych mieszkańców. Tu nie było miejsca na luksus. Liczyła się funkcjonalność, bezpieczeństwo i przetrwanie. Z murów Altit Fort rozciąga się widok, który zapiera dech w piersiach. Zielone tarasy pól kontrastują z surowością skalistych zboczy, a w oddali majestatycznie wznoszą się ośnieżone szczyty Karakorum. To właśnie tutaj władcy Hunzy podejmowali decyzje, które wpływały na los całej doliny. Ale Altit Fort to nie tylko historia wojen i władzy, to także opowieść o ludziach, o ich codzienności, tradycjach i niezwykłej zdolności do życia w jednym z najbardziej wymagających miejsc na ziemi. Dziś fort został odrestaurowany i ponownie otwarty dla świata. Dzięki pracy Aga Khan Trust of Culture odzyskał swój dawny blask, stając się symbolem dziedzictwa i dumy regionu. I choć minęły setki lat, Altit Fort wciąż stoi niewzruszony, jakby chciał przypominać, że niektóre historie nigdy nie przemijają. So they came from North China. North China is actually part of Mongolia, but under control of China. From there, Hun dynasty. In Europe, you guys say Huns. White Han, Attila the Hun, Kublai Han, Tatar Han, Altai Han. So here, some tribes of Altai Han, Kublai Han, and Attila the Huns arrived here. They settled here. They named this valley Hunzo. We call with each other Hunzo, not Hunza. A British Army captain wrote in legal documents Hunza. He changed accent. So Hunzo means state of Hun dynasty. It was tradition of Hunza, Hun people to bury alive. 4 steps on the head. They want to preach us that if you will accept Buddhism, you can reach to Nirvana from humanity. Humanity, universal soul, intellect, Nirvana. Om Mani Padma Hum. They repeat these mantras for meditation. Moi drodzy, idziemy sobie przez market w Hunza. Justynka trzyma wielką siatę, ja mam drugą. Słuchajcie, to wszystko to są gifty dla patronów i to są gifty też, gifty. I tam są też rzeczy na aukcję motomikołajową. Będziecie mogli kupić, aż w tym filmie już będzie opublikowany pomysł tych motomikołajów. Ale wiedzcie, że są kupione.
Ostatnie zakupy, ostatni postój przed Gilgit podejrzewam. Zostało nam jakieś 70 km do Gilgit. Więc ostatnie zakupy jakieś pamiątkowe, niepamiątkowe, trochę się nawodnić, bo naprawdę smaży. Zresztą wiecie, że nie lubię upałów. Ten odcinek, który gdzieś tam przed chwilą wam się mignął, ten po offroadzie, musieliśmy się przez niego trochę pospieszyć, dlatego że o godzinie 15 mieli go zamykać na 3 godziny. No łatwo nie było, zresztą widzicie, ruch w Pakistanie jest niesamowity. Trzeba się szybko przyzwyczaić do takiego ruchu. Dolina Hunza, położona na północy Pakistanu, to jeden z najbardziej charakterystycznych regionów Karakorum. Nie tylko ze względu na krajobraz, ale też historią i położenie na dawnych szlakach handlowych. Jeszcze do lat 70. XX wieku Hunza funkcjonowała jako niezależne księstwo rządzone przez lokalnych władców zwanych mirami. Region miał strategiczne znaczenie. Kontrolował odcinek jedwabnego szlaku prowadzący w stronę Chin i Azji Centralnej. W 1974 roku premier Zulfikar Ali Bhutto oficjalnie zlikwidował księstwo i włączył Hunzę do Pakistanu. Przez wieki Hunza była stosunkowo odizolowana. Sytuacja zmieniła się dopiero po wybudowaniu Karakoram Highway w latach 60. i 70. XX wieku. Droga ta połączyła Pakistan z Chinami, znacząco ułatwiając transport, handel i turystykę. Jednocześnie była ogromnym wyzwaniem inżynieryjnym. Budowana w trudnym, wysokogórskim terenie, często przy użyciu prostych narzędzi. Współczesna historia regionu to także wydarzenia takie jak powstanie Atabad Lake w 2010 roku. Jezioro pojawiło się nagle po ogromnym osuwisku, które zablokowało rzekę Hunza i zalało kilka wiosek oraz fragment Karakorum Highway. Przez kilka lat transport w tym miejscu odbywał się łodziami, zanim odbudowano drogę i wydrążono tunele. Mimo zmian, Hunza zachowała swój charakter. Mieszkańcy w większości należą do wspólnoty ismailickiej, co wpływa na stosunkowo wysoki poziom edukacji i otwartość społeczną w porównaniu do innych regionów Pakistanu. Rolnictwo nadal opiera się na tarasowych polach, gdzie uprawia się m.in. morele, pszenicę i jęczmień. Dziś Hunza to połączenie historii i codziennego życia w górach. Nie jest już odizolowaną doliną sprzed kilkudziesięciu lat, ale nadal wyraźnie różni się od reszty kraju, zarówno krajobrazem, jak i tempem życia. Dobrze, moi drodzy, dojechaliśmy do Gilgit. Teraz aktualnie czekamy na samochód, bo pierwsza tura naszej grupy pojechała już na jedzenie. Czekamy, aż samochód wróci, zabierze drugą turę. Dzisiaj w planach jakiś street food, więc zaraz wam pokażę, jak wygląda jedzenie uliczne w Gilgit w Pakistanie. Od koszulki. Kochani, na początek jemy wołowinkę z chlebkiem i z jakimś sosikiem takim jogurtowym. Mega. Ostre, ale bardzo dobre. Bardzo, bardzo dobre.
Ja myślę, że to dla mnie już będzie full. Kochani, jednak Wam nie pokażę więcej street foodu, dlatego że Jimmy, nasz przewodnik, obawiał się trochę tego, że jest mało urozmaicone jedzenie takie z ognia. O to chodzi. I są inne formy street foodu, ale obawia się tego, że te inne formy street foodu, które nie były pieczone na ogniu, no mogą nam po prostu zaszkodzić. A przed nami podobno jakieś 2-3 dni trudnej jazdy. Więc musimy być w formie, żeby nam żadne dolegliwości żołądkowe nie przeszkadzały. Dlatego zjedliśmy sobie tylko po tym szaszłyku, który był no, mega dobry. Ja się teraz dopcham jakimś liofilem, którego sobie przywieźliśmy z Polski, tak na wszelki wypadek, właśnie na taką chwilę jak dzisiaj. No i będziemy szli spać, bo jutro pewnie musimy wstać wcześniej, bo czeka nas z tego co wiem jakieś 7 godzin jazdy i to częściowo po offroadzie. Także ja się z Wami żegnam, dziękuję, że staliście do samego końca. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Cześć! W telefonie. Ty masz taki? No na flight mode. Ale jak stabilizuje rękę. A to do tego jest ten typ samolotowy. Myślałam, że to po prostu to. I wanna be happy like you.